Lodowe sople na swojej pracy można namalować na 1000 sposobów. Dzisiejszy pomysł wygląda tak i można go zastosować zarówno na bombce, jak i na przykład na pudełku. Pomysł z dedykacją dla osób początkujących. Z tego powodu żadnego cieniowania pędzelkiem skośnym. Wszystko mega łatwe. 2 bombeczki mogą być takie fikuśne, mogą być zwykłe. Po prostu trzeba je pomalować na biało. Użyłam papieru do deku, a nie serwetek, ponieważ papier jest łatwiejszy do przyklejenia i nie robią się na nim zmarszczki. Wycinam, sprawdzam jak pasuje i obrywam brzegi. Poszarpane brzegi dużo łatwiej zgubić pod farbą niż równo ucięty brzeg papieru. Tak przygotowany obrazek pozycjonuję na bombce. Jak zwykle używam mojego ulubionego kleju do deku. Jak widać, przyklejam krzywo. W tym wypadku nie zależy mi, aby cały obrazek był na środku bombki. Tutaj idealnie na środku mają być dzieciaki. Za chwilę przyciemnię brzegi i najlepiej do tego przydaje się pędzelek gąbkowy. Ale absolutnie najlepiej przydaje się stary pędzelek gąbkowy, który wyskubiecie. Taki pędzel dostaje drugie życie i pięknie się nam za to odwdzięcza. Ale zanim przejdziemy do wdzięczności, trzeba zrobić mega niewdzięczną robotę, czyli dopasować kolor do tła. No i to jest kilka kolorów, które jako tako dały radę. Brzegi przyciemniam w 3 etapach. Po pierwsze, kolor, który prawie idealnie pasuje do tła. I to prawie na końcu okazuje się być całkiem ok. Szybciutko, gdy jeszcze farba jest mokra, dorabiam jej ciemniejszy odcień i przejeżdżam gąbeczką jeszcze raz, ale nie wchodzę już tak głęboko w bombkę. A teraz robię jeszcze ciemniejszy kolor i będzie to już ostateczne przyciemnienie samych brzegów bombki. Wyszło jako tako mistrzostwo świata to nie jest, ale bombkę będę jeszcze ozdabiała i potem naprawdę nie będzie tego widać. Bombkę suszę i lakieruję lakierem akrylowym matowym. Matową pracę łatwiej się fotografuje, ale tak naprawdę bombka będzie wyglądała dużo lepiej, gdy pokryjecie ją czymś z brokatem. Ja użyłam po prostu kleju z brokatem i uważam, że to wygląda świetnie. A matowa bombka, tak jak mówiłam, jest zrobiona na potrzeby zdjęcia, bo brokat na fotografii wygląda paskudnie. Środek pracy nakrywam, bo nie chcę tutaj mieć za dużo białych kropek. A jeżeli w którymś miejscu szczególnie zależy mi na dużej białej kropie, to ją robię tyłem pędzelka. To jest biały żelopis i namaluję nim sopelki, bo gdy użyłam normalnego ołówka, to nic w kamerze nie było widać. I moje sople powstaną tak trochę od tyłu, bo zacznę od namalowania cienia. Dzięki niemu napis śnieżny będzie wyglądał grubo i mam nadzieję puszyście. Postarałam się, aby kolor cienia był taki jak kolor tła, ale ciemniejszy. No cóż, podczas pracy wyglądało to lepiej. Teraz wydaje mi się, że mógłby to być odrobinę jaśniejszy kolor, bo ten cień jest dosyć agresywny. To samo na obu bombkach. Gdy cień wysechł, śnieg po prostu zamalowałam na biało. I to nie jest aż takie proste, jak się wydaje. Nawet używając dobrej białej farby, malując na ciemnym tle, widzę każde pociągnięcie pędzla. Stoję przed wyborem. Mogę wszystko pomalować na biało jeszcze raz, albo trochę pokombinować. Jeżeli zdecydujecie, aby jeszcze raz pomalować sople na biało, to dobrze będzie wyglądało, gdy delikatnie przyciemnicie ich brzegi. Po prostu cieniutkim pędzelkiem, szarą, rozwodnioną farbą. Ale to była wskazówka dla tych osób, które postanowiły drugi raz pomalować na biało, czyli nie dla mnie. Ja szybciutko przemalowałam na złoto zawieszkę i jadę dalej. To jest krystaliczny śnieg z aplikatorem. Rodzaj błyszczącego żelu, w którym jest zatopionych mnóstwo białych drobinek. Krystaliczny śnieg nanoszę na moje sopelki. Na mokro wyglądają tak, a to jest krystaliczny lód. Błyszczący, bezbarwny żel z dodanym brokatem. I uważam, że w tej pracy ten produkt także sprawdzi się super. Na mokro krystaliczny lód wygląda tak. Jeszcze raz Wam pokażę na mokro oba produkty. Lewa ręka krystaliczny śnieg, prawa ręka krystaliczny lód. Za godzinę wszystko będzie suche i będę mogła zrobić wielki bałagan z pytaniem, co by tutaj do bombeczek dodać. Zrobiłam skromnie, żeby nie odciągać Waszej uwagi od moich sopelków, które zrobiłam w trudzie i znoju.
Na tej bombce prezentuję Wam efekt wow, który daje klej z brokatem. A wersja matowa co prawda się ładnie fotografuje, ale jest po prostu matowa. I to już koniec. Jak zwykle listę wszystkich produktów, które używałam w filmie, zamieściłam pod wideo, czyli w opisie filmu. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.